Ten filmik o oczyszczeniu wątroby miałem Państwu nagrać na następny weekend, ale w związku z tym, że mam troszkę wyjazdów i troszkę takiej roboty odrobinę, a wiosna idzie i ucieka, więc postanowiłem to dzisiaj Państwu powiedzieć na temat oczyszczenia wątroby. Wiosna, proszę Państwa, wiosna ma to do siebie, że najpiękniej nam się oczyszcza wątroba. Wszystko wraca do życia, wszystko wraca do radości, tak jak widzicie Państwo, i rośliny, i wszystko tak samo nasz organizm wykończony przez zimę, pozbawiony witamin, pozbawiony minerałów w odpowiedniej ilości, wraca nam do życia. Dlatego odczuwamy niekiedy osłabienie, odczuwamy, proszę Państwa, dyskomfort taki czy inny. Proszę Państwa, oczyszczenie wątroby. Oczyszczenie wątroby jest jedno z najważniejszych rzeczy, którą trzeba zrobić. Oczyszczenie jelita grubego, oczyszczenie jelit i oczyszczenie wątroby przywraca Państwu zdrowie. Ja mówiłem już wcześniej, że jeżeli Państwo macie jakieś objawy chorobowe, zacznijcie od najprostszych rzeczy. Tak się to robi. Do nawodnienia organizmu, odkwaszenia organizmu, zakwaszenia żołądka. To są rzeczy najprostsze, które nam najbardziej dolegają na odtruciu, oczyszczeniu wątroby. Żeby wątrobę oczyścić porządnie, trzeba najpierw oczyścić pęcherzyk żółciowy, bo to, co mówiłem wcześniej, może się tak stać, że pęcherzyk żółciowy będzie tak zakamieniony, że pomimo tego, że pójdą kamienie z nerek, z wątroby, pójdzie Państwu żółć z wątroby, to wszystko nam zalegnie w pęcherzyku żółciowym i mamy wtedy erkę na sygnale, a to jest niedobrze. Proszę Państwa, oczyszczenie wątroby traktujemy jako drugi etap po oczyszczeniu pęcherzyka żółciowego. To, co Państwu mówiłem, sprawę oczyszczenia pęcherzyka żółciowego i przygotówki traktujmy jako przygotowanie do oczyszczenia także wątroby. Jeżeli będziemy stosować się do tego, co Państwu mówiłem wcześniej, to mamy już okres przygotowawczy, mamy już rozmiękczenie kamieni, mamy udrożnienie dróg żółciowych, mamy piękne rzeczy, proszę Państwa, już przygotowane, czyli to traktujmy jako przygotówkę do oczyszczenia pęcherzyka, jak i wątroby. Oczyszczenie wątroby, proszę Państwa, przygotujmy sobie na część właściwą na weekend lub na urlop. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że przez te 2 dni, bo tak 2-3 dni będziemy oczyszczać, będzie pewien dyskomfort, a to trawienny, a to z wypróżnieniem i tak dalej. Musimy wtedy pielęgnować swoje ciało. To ciało musi zrozumieć, że my o niego dbamy i chcemy jak najlepiej. Wtedy ono nam się pięknie odwdzięczy. Żelazna zasada, proszę Państwa. Proszę nie przystępować do odtrucia wątroby, jeżeli Państwo nie chcecie tego skończyć. Dlaczego? Możecie sobie narobić więcej krzywdy niż pożytku. Jeżeli ruszycie Państwo kamienie z dróg żółciowych wątroby mniejszych i ugrzęzną Państwu w większych, to się narobi problemu. Więc jeżeli chcecie Państwo już konkretnie, to proszę już od początku do końca przejść ten proces, żeby to pięknie nam zagrało, pięknie nam to wszystko potem chodziło, pracowało i żebyśmy byli zdrowi. Od jednego z Państwa otrzymałem pytanie, na które teraz odpowiadam. Co, jeżeli nie ma pęcherzyka? Częściej oczyszczamy wątrobę, proszę Pana, proszę Państwa. Częściej oczyszczamy wątrobę, ponieważ wątroba wtedy produkuje nam non-stop żółć i ta żółć cały czas wpływa nam do dwunastnicy, do przewodu pokarmowego. I to jest jedyne, proszę Państwa, jedyne rozwiązanie sytuacji. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Następna zasada, którą musicie Państwo wiedzieć, proszę nie przystępować do oczyszczenia wątroby, jeżeli jesteście chorzy w sensie nie przewlekłej choroby, tylko ostrej.
ostrego nasilenia choroby. Nigdy, nawet jeżeli macie ostre przeziębienie i katar, jakieś ostre zapalenie zatok czy coś, proszę tego nie robić, ponieważ może się nasilić po objawy choroby, dlatego że pomimo wszystko ingerujemy w stan zastany, w status quo organizmu. Dlatego proszę to pamiętać. Nie ma mowy o częściowym oczyszczaniu, nie ma mowy, proszę Państwa, o oczyszczaniu wątroby, jeżeli, proszę Państwa, mamy problem ostrej infekcji, ostrej choroby. Nie ma mowy, o tym proszę pamiętać. Najczęściej, tak jak mówiłem, najlepiej oczyszczamy wątrobę wiosną. Najlepiej nam to wychodzi i najlepsze są na to, proszę Państwa, rezultaty. Skutki, w cudzysłowie, oczyszczenia wątroby poczujecie szybko. Na poprawie zdrowia. Będzie to nieprawdopodobne. Pozbędziecie się Państwo wysypki, pozbędziecie się spraw kamieni nerkowych, uwaga. Pozbędziecie się Państwo, potem będziemy rozmawiać na temat nerek, ale już nie będzie produkcji tego wszystkiego, tego jak mówi Pan Profesor Nieumywakin, wiadra pomyj. To zobaczycie Państwo, jak się będziecie czuć. Jak zaczynamy, proszę Państwa? Zaczynamy. Okres przygotowawczy traktujmy jako oczyszczenie pęcherzyka żółciowego. Potem przez 2 dni po oczyszczeniu pęcherzyka żółciowego robimy detoks wątroby polegający, proszę Państwa, na usunięciu pasożytów. Nie ma tak, że przechodzimy od razu z mety na oczyszczanie wątroby. Pasożyty się trzymają, musimy ich, proszę Państwa, usunąć. 2 dni bezpośrednio po oczyszczeniu pęcherzyka żółciowego proszę sobie zrobić mieszankę z 1 łyżeczki kory dębu, z 1 łyżeczki piołunu, z 1 łyżeczki łyżeczki wrotyczu. Można dać pół łyżeczki kory kruszyny, tylko uważajcie Państwo, na kora kruszyny to jest lekko przeczyszczająca, więc tutaj musicie uważać, jeżeli macie Państwo zrobiony porządek z jelitem grubym, oczyszczony, to jest w porządku i proszę uważać, nie podajemy nigdy środków przeczyszczających, jeżeli macie Państwo problem z wyrostkiem robaczkowym. To jest żelazne, proszę to pamiętać i to, jak mówił klasyk, wężykiem. W związku z tym proponowałbym, żeby sobie zrobić z łyżeczki kory dębu, łyżeczka piołunu i łyżeczka wrotyczu. Pamiętajcie Państwo, że wrotycz i piołun to są zioła, na które trzeba uważać. Z tego robimy sobie mieszaneczkę i zaparzymy na żabę 15 minut i przez te 2 dni po łyczku pijemy sobie, proszę Państwa, na czczo. Przez te 2 dni. Od chwili zakończenia oczyszczenia pęcherzyka żółciowego do chwili rozpoczęcia, proszę Państwa, oczyszczenia wątroby. Co jeszcze robimy? Rano, około godziny przed 7, pół godziny przed pierwszym śniadaniem, przez ten okres tych 2 dni i w czasie oczyszczania wątroby też to można robić. Proszę sobie przyjmować pół szklanki wody przygotowanej z 5 kroplami wody utlenionej. Co to zrobi? Zrobi Państwu to. Primo po pierwsze zrobi Państwu oczyszczenie, pięknie oczyści nam wszystkie takie rzeczy, które powinny być oczyszczone, w szczególności w pęcherzyku żółciowym. Udrożni nam pęcherzyk żółciowy, oczyści z resztek i proszę Państwa, dotleni nam komórki organizmu. Woda utleniona oczyści Państwu, dotleni Państwu komórki organizmu, usunie większość wolnych rodników i pięknie przygotuje nam organizm do odtrucia, wątrobę do odtrucia. Czyli, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że 2 dni mamy między oczyszczeniem pęcherzyka a oczyszczeniem wątroby. Jeszcze dodam do oczyszczenia pęcherzyka. Proszę Państwa, ja tam mówię, że trzeba by było ten pęcherzyk od 2 do 4 dni oczyszczać. Proszę Państwa, jeżeli poczujecie Państwo, że jest pęcherzyk już czysty, nie macie problemów, a to będzie czuć, jak te kamienie wychodzą, będzie mrowić, będzie blokować, będziecie Państwo czuć takie problemy różne, w sensie w cudzysłowiu,
no to znaczy, że macie Państwo już pęcherzyk oczyszczony. Jeżeli zobaczycie Państwo, że już po pierwszym dniu macie czysty, to przerwać to. Nie jest powiedziane, że musicie Państwo 4 dni to robić. Absolutnie. Jeżeli Państwo oczyścicie sobie wcześniej, to znaczy, że nie było złogów, nie było kamieni. Jeżeli macie Państwo natomiast kamienie, no to trzeba oczyścić aż do skutku. Jeżeli Państwo hodowaliście sobie 5 lat kamień, to w ciągu 5 minut Państwo tego nie zrobicie. Dlatego uczulam. Dobra. Co robimy, proszę Państwa, przede wszystkim? No to jak mówiłem, przede wszystkim robimy oczyszczenie jelita, oczyszczenie pęcherzyka żółciowego i dieta dwudniowa na pasożyty. Pasożyty muszą opuścić nam wątrobę, a one tam są. Ile oczyszczamy? Sam proces już po przygotowaniu, ile oczyszczamy wątrobę? Oczyszczamy od 2 do 4 dni, proszę Państwa. Tu też zależy, tu też zdrowy rozsądek. Tutaj jest wszystko zależne od zdrowego rozsądku. Nie ma możliwości takiej, żeby Państwu powiedzieć, że a tu 2 albo 4 dni. Nie ma takiej opcji. Każdy organizm jest inny. Każdy organizm jest inaczej zabrudzony i do każdego organizmu trzeba podchodzić, proszę Państwa, indywidualnie. Dlatego zawsze Państwa proszę, że jeżeli pytacie się mnie o jakąś poradę, proszę więcej danych przysłać. Wtedy mi jest łatwiej Państwu ustalić mieszankę, czy jak poradzić coś, no bo po prostu jak jest mało, to trudno jest. No. Dobra, przyjmijmy, że oczyszczamy 2 dni i zaczynamy. Proszę Państwa, rano, tak jak powiedziałem, do godziny 6. Tak sobie Państwo ustalcie, pół szklanki wody przygotowanej z 5 kroplami wody utlenionej. Uwaga! Proponuję, abyście Państwo tę wodę utlenioną stosowali cały czas. Nic się nie dzieje. Jeżeli ktoś z Państwa się boi, proszę zacząć od dawki 2 kropel. 2 krople jednego ranka, na drugie rano 3, 4 do 5 i zostać na 5. Pijcie Państwo wodę utlenioną, nic się nie dzieje. Czy z apteki. Proszę Państwa, jeżeli ta woda, pisze na opakowaniu, 3%, jest na odkażanie ran, to proszę sobie, bo ktoś pisze, że to nie do użytku wewnętrznego. No tak, tylko że jeżeli ktoś posmaruje sobie krwawiąco ranę i dostanie się ta woda utleniona do krwiobiegu, bo się dostanie, no to jak to? No to nie można wewnętrznie, no to jeżeli by to było toksyczne, to nie wolno byłoby tego na rany stosować. Więc tutaj umówmy się, albo jednostronnie, albo w drugą działamy. Ja uważam, to jest moje zdanie prywatne, proszę robić tak, jak Państwo uważacie, że jak najbardziej można ją stosować wewnętrznie. I ja stosuję, nic się nie dzieje, jak Państwo widzicie. Czuję się tylko lepiej, bo cały czas poprawia się samopoczucie, bo dotlenienie, proszę Państwa, to jest kawa poranna. Ona po prostu dotlenia komórki mózgowe. A woda utleniona dotlenia, tylko że w inny sposób, więc tu macie Państwo porównanie. Pół szklanki wody przygotowanej i 5 kropli wody utlenionej. Proszę Państwa, do godziny 8 rano, po tym już to pierwszy dzień mówię, do godziny 8 rano, proszę Państwa, proszę wypić szklankę soku z kwaśnych jabłek. Szklankę soku z kwaśnych jabłek do godziny 8 rano. Potem, proszę Państwa, jemy śniadanie lekkie. Po tej szklance, ja bym proponował od 15 do 20 do pół godziny odczekać i wtedy zjeść śniadanie, żeby jabłka, ten sok z jabłek, wszedł nam już do wątroby i zaczął się proces rozmiękczania, udrażniania i znieczulania. W związku z tym, tak pół godziny po 8, dlatego prosiłem, żeby to było na weekend, bo wiadomo, że jeżeli jest praca. Dobra. I proszę zjeść owsianki, najlepiej na wodzie. Mleko jest mlekiem, to jest laktoza. No nie polecam, ale jeżeli Państwo nie możecie bez tego, no to się nic nie dzieje, nie? Czy to owsianki, czy to płatki kukurydziane, czy jakaś zupa owocowa. No coś takiego, co na pewno nie wybuchnie nam, że będzie momentalnie wysyp żółci, wypływ żółci. Proszę Państwa. To robimy na śniadanie. Pierwszy dzień. Obiad. Obiad musi być zjedzony do godziny 14. Z czego obiad? No ziemniaki na parze, warzywa na parze, z czymś, no z jogurtem, z siadłym mlekiem. No coś, co Państwo lubicie, tylko żeby nie było ciężkostrawne, żeby ten organizm nie obciążać, bo tu już ingerujemy w sprawy organizmu. Także proszę sobie dobrać. Państwo wiecie, co Wam służy. Trudno jest ustalić komuś, co kto lubi. Nie męczyć się. Proszę się nie męczyć dietą. To nie o to chodzi.
te endorfiny muszą być wydzielane, bo jeżeli Państwo będziecie się męczyć, to organizm zareaguje w drugą stronę. Nigdy się proszę nie męczyć dietą. Dlatego ja dietę optymalną zarzuciłem, wyjąłem sobie takie rzeczy, które mi pomagają. Po prostu nie byłem w stanie, chociaż ta dieta jest wspaniała, ja nie byłem w stanie na niej wytrzymać. Proszę Państwa, od godziny 14 do godziny 18 nie ma jedzenia nic. Organizm trawi nam wszystko to, co dostał. Lekkostrawny posiłek powinien nam opuścić organizm, wątroby po jakieś 1,5 godziny do godziny 18. O godzinie 18 proszę zrobić sobie roztwór z 1 płaskiej łyżeczki soli gorzkiej, siarczan magnezu i proszę Państwa na szklankę wody, ciepłej, przygotowanej wody. Proszę to wypić o godzinie 18, proszę Państwa. 18-19, nie później. O godzinie, proszę Państwa, 20, około godziny 20 wypijemy taką samą dawkę soli gorzkiej i oczywiście może się tak zdarzyć, proszę Państwa, że będziemy biegać do toalety, do ubikacji. To lecimy, to bardzo dobry, to jest bardzo dobry objaw. Proszę korzystać z toalety do oporu. Proszę Państwa, o godzinie 21 musimy się już wypróżnić. Jeżeli nie ma takiej możliwości, proszę skorzystać z lewatywy, bo nie ma innego wyjścia. Proszę Państwa, godzina 21 do 21:30 zaczyna się taki dość rygorystyczny okres, ponieważ w tych godzinach musimy, proszę Państwa, przyjąć 125 ml oliwy z oliwek, najlepszej jakości, jaką się Państwu uda dostać. I do tego jeszcze dodajemy, proszę Państwa, 200 ml soku z cytryny. No to 200 ml to może być cała cytryna takiej średniej wielkości. Jeżeli macie Państwo pomarańcz, to tak sok z pół pomarańczy. Proszę sobie to dodać, dobrze zmiksować. Jeżeli macie Państwo problem z wypiciem tego, proszę pić to przez słomkę. Jeżeli wypijecie 30, proszę przygotować sobie ciepły okład. Proszę, z czym macie? Albo macie okład, jakiś tam termofor macie, albo macie Państwo jeżeli nie macie czegoś takiego, to proszę sobie przygotować dość ciepłej wody w butelce plastikowej i położyć się na wznak. O tej godzinie kładziemy się, proszę Państwa, na wznak, przykładamy okład ciepły na wątrobę i leżymy. Ile? Do oporu, aż nam wystygnie okład. Wtedy kładziemy się dalej na znak i leżymy aż do rana. Śpimy. Jeżeli się przekręcimy, nic się nie dzieje. Co się wtedy może dziać? Wtedy, proszę Państwa, może się dziać, może się nie dziać. Jeżeli macie Państwo stosunkowo świeżo zabrudzoną wątrobę, to poczujecie Państwo jakieś mrowienie, jakieś przesuwanie, jakieś inne rzeczy, które wcześniej nie były Wam znane. To znaczy, że jest bardzo dobrze. Ponieważ właśnie ten siarczan magnezu, proszę Państwa, będzie Wam znieczulał i udrażniał usunięcie wszelkiego rodzaju kamieni i zastojów żółci w wątrobie. To musicie Państwo pamiętać. Krok po kroku. Następne. Na drugi dzień rano, proszę Państwa, zaczynamy od wody utlenionej, tak jak mówiłem. Potem, proszę Państwa, po godzinie 6, zaraz po godzinie 6, wypijcie sobie Państwo następny roztwór soli gorzkiej, siarczanu magnezu. Proszę sobie wypić ten po godzinie 6, tak między 6 a 7 może, bo wtedy jest taki jest cykl organizmu. No i możemy latać wtedy, biegać do ubikacji. To jest bardzo dobrze. Około godziny 9 na drugi dzień, proszę Państwa, pijemy ostatni roztwór soli gorzkiej, tak jak wcześniej mówiłem. I to jest koniec dwudniowego cyklu oczyszczania. W tym dniu, w drugim dniu, po spożyciu drugiej szklanki roztworu soli gorzkiej, proszę Państwa, nie jemy nic oprócz owoców. Owoce możemy jeść do końca dnia.
2 dni po skończeniu tej diety oczyszczającej, proszę Państwa, jemy tylko i wyłącznie lekkostrawne posiłki, żeby nie narażać wątroby. Wątroba jest naruszona, ona musi po prostu, proszę Państwa, zacząć funkcjonować już na innych obrotach, zdrowieć nam i odbudowywać się, bo jak wiemy, wątroba się odbudowuje. Proszę Państwa, proszę się powstrzymać od wszelkiego rodzaju suplementów i odżywek. Nie ma mowy. Wszystko co naturalne. Naturalne. Proszę Państwa, czy w jabłku jest chemia? Tak. Czy w pomarańczy jest chemia? No jest, ale mamy jakieś wyjście. Jeżeli macie Państwo jakiś dostęp do lepszych, jakościowo niezatrutych owoców czy warzyw, to tak. Jeżeli nie, no to trudno. Musimy coś jeść. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze żebym nie zapomniał. Proszę Państwa, jeżeli po otruciu zaczniecie Państwo przez jakiś okres się troszkę gorzej czuć, to się nic nie dzieje. To jest tak zwany syndrom ozdrowienia. Syndrom zdrowienia może. Wtedy następuje coś takiego, że ten organizm głupieje i on w takich warunkach dobrych jeszcze nie był. Pamiętacie Państwo, jak jest w maju przymrozek na ogrodników i na zośki? To jest właśnie to samo. Wtedy, to jest, jak to mówią, Pan Bóg miotłą mróz wymiata z nieba. I to jest podobna sytuacja. Proszę się nie przejmować, to szybko minie i szybko nastąpi poprawa. Jeżeli natomiast trzeba dłużej trzymać, to proszę stosować na 3. dzień receptę z 2. dnia, nie powtarzać już 1. Pierwszy dzień jest to newralgiczny dzień, natomiast 2 rano do 6. Rano oczywiście do 6. Woda utleniona na pół szklanki wody 5 kropli. Potem, proszę Państwa, potem roztwór po 6. Roztwór pierwszy soli gorzkiej, potem około 9. Roztwór soli gorzkiej i potem owoce i tyle. Możecie Państwo to stosować, myślę, że do 4 dni, tylko nie przesadzać. Ile razy możemy oczyszczać wątrobę? Proszę Państwa, też trzeba zawsze zdrowym rozsądkiem się kierować. Częste oczyszczanie wątroby nie jest wskazane, ponieważ to tak jakbyście Państwo cały czas roślinę, którą posadzicie, cały czas ją przesadzali, ona uschnie. Wątroba musi mieć czas na ustabilizowanie swojego rytmu, więc proponuję, wszyscy mądrzy, z panem profesorem Nieumywakinem, który jest dla mnie guru, twierdzą, że maksimum to jest 2 razy do roku. Proponuję wiosnę, bo to jest rzecz święta, i w jesieni przed zimą sobie oczyścić wątrobę i będzie wszystko dobrze. Woreczek, pęcherzyk żółciowy. Natomiast, proszę Państwa, czy ktoś twierdzi, że są skutki uboczne oczyszczania organizmu? Są, proszę Państwa, tylko te dobre. Skutki uboczne oczyszczania organizmu są tylko dobre. Tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Proszę dobrze słuchać, dobrze obserwować, zrobić sobie notatki, co mówię. I pamiętajcie Państwo to, co powiedziałem kiedyś. Nie ma windy do zdrowia. Jak samiśmy się zanieczyścili, sami się musimy oczyścić. I nie mamy pretensji do lekarza, nie mamy pretensji do firm farmaceutycznych. Mamy tylko i wyłącznie swoje drogi oczyszczania. Jeżeli Państwo chcecie być zdrowi, jeżeli Państwo jesteście zdecydowani wziąć swoje zdrowie w swoje ręce, no to macie Państwo ku temu okazję. Jeżeli Państwo chcecie wierzyć w pigułki szczęścia, gdzie pójdziecie Państwo do apteki i kupicie sobie tabletkę od wszystkiego, no to też jest wyjście. To też Państwu życzę wszystkiego najlepszego. Chyba wszystko na dzisiaj powiedziałem. Proszę sobie to wszystko zanotować. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, proszę pisać na maila, nie pod komentarzami, ponieważ mówiłem Państwu, jak wygląda sprawa z komentarzami. Na drugi tydzień o nerkach. Na dzisiaj serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do widzenia.
Thank